Nie zdążyliśmy nawet dojechać na miejscówę. Stał się przypał. Wiedziałem, że coś się dzisiaj może oddupcyć. Witam wszystkich stylowczyków, ja jestem Stanny i zapraszam na kolejny odcinek Vlogumentary. Dzisiejszy odcinek jest może taką trochę lekcją pokory dla mnie, bo cały czas się wdrażam w ten cały YouTube'owy lifestyle, w ten system jakby działania i tak dalej. No i jest to 5. odcinek z rzędu, który właśnie wypuszczam, z czego mega się jaram i dziękuję wam za oglądanie, za komentowanie, no za całą tą interakcję, bo gdyby nie ta interakcja, to prawdopodobnie po 2 odcinkach już bym przestał, a kiedy widzę, że wydajecie mi jakiś feedback, kiedy wypowiadacie się na temat tych filmów i widzę, że są oglądane i sprawiają komuś jakąkolwiek przyjemność, no to jest to w pewnym sensie wynagrodzenie, bo no przecież nie pieniądze. No i dzisiejszy odcinek jest taką lekcją dla mnie, no i postanowiłem, że może być też i dla was, aby nie polegać na rzeczach, na które nie mamy wpływu. W moim przypadku była to pogoda, jakby sytuacje, które przydarzają się w życiu, ale o tym porozmawiajmy za chwilę. Zacznijmy od początku. Plan był prosty. Jest śnieg, jest pełen warun, można sobie poupalać i czas wykorzystać Tysona, czyli mojego zimowego wojownika, do tego, do czego go zbudowaliśmy. Jednak nie mogło być pięknie zbyt długo. Spójrzcie tylko, jaki piękny warun. I spójrzcie tylko, jaki piękny kompakt. Był. Nie zdążyliśmy nawet dojechać na miejscówę i stał się przypał. I to ostry przypał. Cały bok przejęty, ale pewnie to jakoś ogarniemy. Chociaż to ogarniemy. Będzie pokrzywione. Ale najgorsze, co się mogło stać, to rozdupcyło opony. Listwy też nie ma. Podjęliśmy dzielną próbę poszukiwania. Rób sobie taką nutę na szybciej. Musimy się synchronizować. Ja myślę, że nockę jeszcze przelatam na tym. No daliśmy tą dojazdówę i jakoś jedzie. No. I tak gripa nie ma, no bo widzicie, co się dzieje na asfalcie. No tego boku to jest mi tak szkoda. Wiedziałem, że coś się dzisiaj może oddupcyć. No ale teraz trzeba będzie to jakoś spolerować, pomalować. O, lipka. Tutaj tylko wypchnąć i tu i jest lalunia. Szprajca mam. Nie no, zrobimy, będzie lalunia. Po co naprawiać w zimę, jak i tak pewno jeszcze różnie. Nie raz, nie raz pewno, no. Że jedziemy do Matelki, robimy szybkiego tripa. Trzeba załadować nowe oponki na przód, te co są z przodu załadujemy na tył i będzie zajebisty setup. Będzie na tył czy na przód? Okej, zaczęliśmy od oponek, bo ciężko się jeździło na tej dojazdówce, strasznie łupał dyfer i generalnie było to dość niebezpieczne dla półosiek i dla dyfra, więc zaczęliśmy od tego, żeby mieć już auto gotowe do jazdy. Teraz wjechaliśmy na warsztat i zaczynamy akcję blacharską. Tarzano 195/55, fitmencik, approved, Snowmaster. Zrobiliśmy wszystko, aby taka sytuacja, jak się wydarzyła właśnie kilka dni temu na śniegu, nie miała już nigdy miejsca. Dlatego wjechały nowe gumy. Na tył wrzuciliśmy to, co było wcześniej z przodu, także mamy grip na ryju i grip na tyle. Elegancja jest. Próg jest czysty, to już w ogóle jest super. Jezu, ale się cieszę. Ile od elementu? 800 za lakierowanie? A tą redzę tam z nadkola też zmyjesz?
się chyba wszystko ogarnąć. Błotnik, drzwi są zrobione, opony zmienione, także auto jest gotowe na dalsze wojaże. Tyson wraca do gry. Generalnie troszkę widać, ale nieznacząco. Jak na auto do takiego przeznaczenia to myślę, że jest idealnie. Właśnie mówiłem, że nawet jakby to auto tak wyglądało przed zakupem, to chyba by mi to nie przeszkadzało i tak czy siak bym je kupił. Przejedzie się tu lekko polerką i będzie nówka. Cyk! Fura dalej uwalona, jeszcze to nadkole jest jeszcze widać świeże w porównaniu do reszty, no ale nie będę go mył, bo przykleiliśmy listwę, więc czekam aż wyschnie klej. No ale spójrzcie na to, nie? Lekko byłem zestresowany, kiedy to było tutaj wyrypane, bo strasznie lubię tym samochodem jeździć na daily. Pierwsze co zrobiłem, jak to się stało, w nocy o 1:00 napisałem do Oskara, napisałem tak: błagam, napisz, że to ogarniemy, bo ja jestem załamany. I on napisał lightowo. No i jak widać, ogarnięte. No i tu zbliżamy się do tego właśnie punktu, o którym chciałem powiedzieć, żeby nie polegać na rzeczach, na które nie mamy wpływu. Bo ja polegałem. I to była pogoda. Zostawiłem sobie wszystko, jakby całą tą naprawę, wszystko, oczywiście przez pracę, na sam koniec tygodnia. Poskładaliśmy auto, no i oczywiście jak je poskładaliśmy, no to chcieliśmy dostarczyć wam trochę rozrywki z akcji, czyli pojeździć tym samochodem. Pojechaliśmy na trasę, na zamknięty odcinek drogi, licząc na to, że będzie odpowiedni warun, że będzie super, pojeździmy całą noc, ja zrobię sobie nagrywki, sobie pojeżdżę, będzie sztos. No i się przeliczyłem, bo mimo, że było trochę śniegu, to prawda, ale ten śnieg po 3-4 minutach przestał padać i drogi zrobiły się znów czarne, a że założyliśmy nowe opony, bo tak jak wspomniałem, jest grip na przodzie i grip na tyle, no to 1.6 w Tysonie nie jest zbyt mocne w takiej sytuacji. I kiedy zazwyczaj w autach szukamy gripa, no to tutaj grip z tyłu wcale nam nie pomagał. Licząc, że również następnego dnia będzie padał deszcz, padał śnieg, bo tak pokazywały prognozy, jednakże było słońce i 4 stopnie. Nawet teraz na dworze, gdzie mamy 2 dni przed Wigilią, jest niedziela, jest 5 stopni Celsjusza, jest po prostu wiosna. A ja głupi po prostu pomyślałem sobie tak: dobra, mam trochę nagrane, będzie padał śnieg, no bo przecież prognoza tak pokazuje, no to wtedy pojeździmy, nie muszę nic innego robić, podszedłem do tego na luzaku, nawet olewczo bym powiedział, i zostawiłem sobie to na później. No i przychodzi jeden wieczór, który właśnie widzieliście, było sucho, mokro, mimo wszystko Tyson dawał radę i jakieś parki udało się skleić, jednakże no to była męczarnia i naprawdę walka z samochodem. Przychodzi następny dzień, prognoza pogody się przesuwa o kilka dni, no i tak się zaczął stresik, rozkminianie co teraz, co robić, a może to, a może wyciągnę z 13 i takie wiecie, kombinowanie na siłę, żeby cokolwiek nagrać. No i wpadliśmy na pomysł taki, żeby wyciągnąć E30, przepalić ją któregoś wieczoru i po prostu może nią coś pojeździć, zrobić jakiś content, no bo Tyson nie da rady, a nic innego nie mamy w zanadrzu. Dlatego musieliśmy wyciągnąć tego asa z rękawa i zapraszam do oglądania.
tak mieliśmy dużo farta, że Mati przyjechał i udało nam się dojechać do chaty, bo nawet po wstrzeleniu jej inflatorem opona już nie nadawała się do jazdy, dlatego wywiesiliśmy białą flagę i właśnie w taki sposób widzimy się tu i teraz, kiedy ja nagrywam to w domu i próbuję wam przekazać na bazie własnych doświadczeń, żeby nie zostawiać nic na ostatnią chwilę. No bo ja polegałem i na pogodzie, i na samochodzie, i na własnym szczęściu, że uda nam się coś nagrać i po prostu myślałem, że wszystko się ułoży po mojej myśli, ale nie ułożyło się. Po 4 odcinkach regularnie wypuszczonych no nie poddam się i nie przestanę wrzucać tuż przed świętami i dlatego wam to właśnie opowiadam, żeby przyznać wam się, co odwaliłem. W związku z tym, że jest to ostatni odcinek przed świętami, życzę wam wszystkiego najlepszego, odpocznijcie, spędźcie ten czas z rodziną i życzę wam, żebyście nie zostawiali rzeczy na ostatnią chwilę, tak jak ja mam to w zwyczaju, ale obiecuję, na pewno już teraz będę z tym walczył, a szczególnie w kontekście robienia kontentu. A jeżeli wy macie w związku z świętami jakieś wasze życiowe rady, życzenia do przekazania, śmiało piszcie je w komentarzu, chętnie je poznam, a czytam wszystkie komentarze, także zapraszam bardzo serdecznie, tutaj na dole można się wygadać. A tymczasem, dzięki wszystkim za oglądanie, jeszcze raz wesołych świąt i widzimy się w następnym. Peace!